Witam serdecznie, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Pojęcie i słowo. Pewnego dnia w dużym mieście, przy olbrzymim budynku mieszkalnym, taki wiecie, mrówkowiec, wyszło na podwórko dwóch chłopców. Ale jeden z nich dopiero się przyprowadził do tego budynku mieszkalnego, więc nikogo nie znał na podwórku, ale tego dnia i tak tylko jeden chłopiec był na podwórku. Ale go zauważył. Podszedł do niego i powiedział: wiesz, dopiero co się przyprowadziłem do tego budynku mieszkalnego, do tego bloku i właściwie nikogo tu nie znam. Dawno już tu mieszkasz? No, od urodzenia. No widzisz, a ja dopiero 3 dni temu się przyprowadziłem. Mógłbyś mnie wprowadzić tutaj? Pewno jest was tutaj dużo. No, owszem, ale dzisiaj tylko ja jestem na podwórku. Jak masz na imię? Ja mam na imię Pojęcie. A ty? Ja Słowo. Miło mi. Mnie też. Do której klasy chodzisz? No, chodzę do 3. klasy. A ty? No, ja chodzę do 5. klasy. Jakaś tam mała różnica wieku między nami jest. Słuchaj, możesz mi powiedzieć, kto tutaj na podwórku rządzi, zarządza? Macie tutaj jakiś autorytet? Ja nim jestem, powiedziało Pojęcie. A ty tam, gdzie mieszkałeś, to byłeś może jakąś taką ważną osobą na podwórku? Tam, gdzie mieszkałem, to ja zarządzałem na podwórku. Ha! To mi się trafiło. Dlaczego tak mówisz? No bo wiesz, tutaj jesteś nowy, musisz się podporządkować. No, jeśli będzie tak trzeba, to oczywiście. Jestem na to gotowy. Zobaczymy. A w co się lubisz bawić? No ja po prostu się bawię. O tam! Ja to tam lubię w gry. Wymyślam różne gry na podwórku i prawie zawsze jestem zwycięzcą. Dla mnie to jest bez znaczenia. Po prostu zabawa to zabawa, wszyscy się bawią i już. Ja tą zabawę organizuję. I jest fajnie. Fajnie. Zabawa. To co, ty nie umiesz grać? No kiedyś pamiętam, że może nawet jak byłem młodszy, to grałem. Może z tatą grałem, w warcaby. Ale na podwórku to zawsze była zabawa. Rozumiem. Słuchaj, a w ogóle to ty lubisz wychodzić na podwórko? Czasami. Bo właściwie lubię bardzo dużo czytać książek. Jest tak, że tą treść z książek często przenoszę na podwórko i organizuję różne zabawy. W ogóle to jestem towarzyski. Ja też! Ale tylko i wyłącznie wtedy wychodzę na podwórko, jak trzeba kimś zarządzać. Widzę to wszystko przez okno i zarządzam. Wiesz, czuję, że jednak się tobie podporządkuję, bo jakoś tak mało uczestniczyłem w grze. To na pewno będzie bardzo ciekawe. No skoro tak mówisz, dobra, spoko luz, to
Zrobisz pewnie tak, ale gdyby się zdarzyło, że będziesz chciał zarządzać, to pamiętaj, władzą na tym podwórku jestem ja. No dobrze, rozumiem. Chłopcy jeszcze rozmawiali może z pół godziny i każdy z nich wrócił do domu. A następnego dnia rodzice chłopca, który się dopiero przyprowadził, zdecydowali, że wyjadą na 2 miesiące razem z nim na wakacje. I wyjechali na wakacje. 2 miesiące to krótki okres czasu, ale gdy Słowo, czyli chłopiec o tym imieniu, wrócił, ponieważ bardzo dużo widział różnych rzeczy i rodzice z nim rozmawiali na różne sprawy i rzeczy, które widzieli wszyscy po drodze. W związku z tym on stał się taki bardzo mądry. Gdy wrócili z wakacji, a to był wrzesień, chłopiec po tygodniu chodzenia do szkoły zobaczył kolegę, którego spotkał 2 miesiące wcześniej i wyszedł do niego na podwórko. Chłopiec go poznał, zaczęli rozmawiać, ale pojęcie, czyli chłopiec o takim imieniu, zdziwił się. Wiesz, jesteś jakiś inny? No może jestem. Wiesz, dużo widziałem. Moja mama mówi, że tak dużo widziałem, że zmądrzałem. A, ja w tym roku byłem bez jechania gdziekolwiek na wakacje. Rodzice powiedzieli: pracuj w ogrodzie. Pracowałem całe 2 miesiące i zbierałem u wujka różne owoce. Wiesz, zarobiłem sobie trochę pieniążków, no ale to był ciągle ten sam ogród. I właściwie można powiedzieć, że to były moje wakacje. Podobały ci się one? No jasne, że mi się podobały. Wiesz, a ile się owoców objadłem, to tylko ja wiem. Fajnie. Fajne miałeś wakacje. No, tak, podobały mi się. Tym bardziej, że chciałem zarobić, wiesz, i kupić sobie taki sprzęt fotograficzny. Mama powiedziała: musisz zarobić. No i zarabiałem. Fajnie miałeś. No ty też. I naraz na podwórko wyległa grupa dzieci, które mieszkały w tym bloku mieszkalnym. Wszyscy poznali nowego chłopca, który chodził już do 6. klasy i zaczęła się zabawa. Na początku ustalono, w co się będą bawić i gdy ustalono już to, szukano osoby, która tą grę, zabawę poprowadzi. I jakież było zdziwienie chłopca o imieniu Pojęcie, gdy dzieci wybrały Słowo. Stanął tak na boku i zaczął się zastanawiać. Hej, gromada, dlaczego żeście go wybrali? No wiesz, wygląda na to, że więcej wie, więcej widział. Jakoś jak zaczął nam mówić o tym, jak będzie organizował zabawę, to jakoś przy tej osobie, przy nim możemy się o wiele lepiej bawić, powiedział jeden chłopiec. No ale wiecie, tyle czasu przywodziłem wam, a wy wybraliście kogoś innego i to pierwszy raz przyszedł na podwórko
a wy od razu coś takiego zrobiliście. No tak, no ale widzisz, on jest jakiś obyty. Mówi, że był w 16 krajach. Słuchaj, jakie on rzeczy opowiada. Nie wiadomo, jak się zachować. Czy być zazdrosnym? Czy być może nienawidzić? Czy być może się wściec, zdenerwować? Nie wiadomo. No i co teraz? Ja tu byłem najważniejszy na podwórku. Możesz dalej być, powiedziało słowo. No coś ty, wybrali ciebie. No tak, ale mówiłem ci, mogę być tobie podporządkowany. No tak. Ale Czereda mówi, grupa ich wszystkich po pierwsze ciebie wybrali, po drugie, że byłeś w 16 krajach i tyle wiesz. Wygląda na to, że mnie zdetronizowano. Czy ja się na to zgadzam? No coś ty, przecież razem możemy poprowadzić tą zabawę. A gdzie tam razem? No razem. Naprawdę razem. Jak trzeba będzie, to ty coś zarządzisz. Jak trzeba będzie, to ja coś zarządzę. I właściwie tak się może toczyć zabawa. No niby tak. Możemy spróbować. No ale wiesz, ja to zawsze łokciami. Do zwycięstwa. No wiem, no bo funkcjonujesz w grze. Ja mam inaczej. Ale może się jednak pogodzimy? No możemy spróbować. Chłopaki, zaczynamy zabawę. Hej, to ty zaczynasz? Czy ja? A, widzisz? Słuchajcie, zaczynamy. I zabawa się potoczyła. Jakimś cudem pojęcie i słowo tak się zgrały, że zabawa była przecudowna i wszyscy ze wszystkiego byli zadowoleni. Ale czy wiecie dlaczego? Bo obaj byli wychowywani w rodzinie, gdzie przewodziła miłość. I dlatego tak się stało. Dziękuję. Cześć wam.